DJI Osmo Pocket 3. Mała kamera, wielkie możliwości. Ale czy na pewno? Przez ostatnie pół roku intensywnie używałem tej kamery, nagrywając ujęcia do telewizji, a także content na Instagrama i na YouTube'a. Z pozoru idealna, ale jak wypada w codziennym, profesjonalnym użytkowaniu? Dzisiaj szczerze opowiem o tym, co mnie zaskoczyło, co zawiodło oraz czy w ogóle warto w tą kamerę zainwestować. Oglądaj do końca. Prawda, możecie zaskoczyć. Ja nazywam się Mateusz Zawadka lub po prostu Mr. Drabi, a na tym kanale znajdziesz materiał związany z filmowaniem i motoryzacją. Zaczynamy. Na sam początek weźmiemy, czy faktycznie jest taki pocket i jest taki poręczny i run and gun. No i faktycznie tak jest. W zestawie w Creators Combo jest też takie fajne etui, które możesz sobie wsadzić do tego pocketa, wyciągnąć w dowolnym momencie, kliknąć przycisk nagrywania i jak widzisz, kamera już się uruchamia i ona już, gdyby miała kartę, to by już nagrywała. Więc faktycznie to jest takie run and gun. Ja w ogóle też do zestawu, który używam, mam też takie filtry ND. No i przyznam, że filtry to jest absolutna konieczność, jeśli chodzi o używanie takich malutkich kamerek typu GoPro, typu pockety. No i wielkim minusem jest to, że jeśli na przykład ja taki filtr sobie założę na tego pocketa, no to jak wyłączę sobie go, no to on się składa i niestety ten filtr on się nie chowa. No to są filtry Polar Pro, więc to są spoko filtry. No i są dwa sposoby, żeby go w ogóle schować. Można go sobie schować tak, tylko że on wtedy tutaj będzie nam uderzał w takie szkiełko, które jeszcze poszerza ogniskową. Więc tą szkiełko ogniskową można sobie przesunąć w dół i wsadzić sobie tego pocketa z obiektywem w dół i faktycznie on się tak mieści. Tylko tutaj z kolei robi się takie wypruszenie, no bo to szkiełko poszerzające ogniskową, ono trzyma się w tym miejscu, ale to nie jest dedykowane miejsce, w którym powinien być trzymany ten obiektyw. Tak, obiektyw w zasadzie, bo to jest wide angle lens. Ale wyciągając można sobie go tak schować i w sumie poręcznie sobie teraz przechowywać tego pocketa z założonym filtrem. I w sumie przyznam wam szczerze, że dopiero teraz to rozkminiłem, bo zawsze jak przechowywałem sobie pocketa, to on wyglądał tak, że ten filtr był do góry. No i faktycznie schowam sobie teraz to szkło do poszerzania jeszcze optyki, bo tego w zasadzie nie używam, bo pocket jest aż za szeroki. Momentami może jakbym chciał nagrywać w pionie trochę szerzej, no to faktycznie bym tego używał, ale cały czas mam tak naprawdę założony filtr ND na kamerę, a do tego obiektywu poszerzającego ogniskową on się nie przyczepia, bo tu nie ma z drugiej strony magnesu, więc jest tak naprawdę bezużyteczny. Wracając, jest run and gun, możesz go sobie schować w taki sposób i faktycznie schować do kieszeni i wyciągać go w najmniej oczekiwanym momencie i zacząć od razu nagrywać, klikając przycisk record. Jeśli chodzi o mikrofon, o którym wspomniałem, bo w tym zestawie w ogóle Creators Combo jest też taka fajna torba, do którego się mieści praktycznie wszystko poza filtrami. No bo filtry nie ma gdzie wsadzić, ale jest tutaj taki poręczny schowek, gdzie można sobie tutaj te filtry wsadzić i trochę ciężej się zasuwa wtedy całość i rozrywają się szwy tutaj w tej torbie, ale dużo poręczniejszy niż na przykład taki case z AliExpress, który zajmuje pół tego stołu, a nie taki malutki właśnie poręczna torba. Ale tak, wracając do tego mikrofonu. Najlepszy mikrofon, jaki kiedykolwiek używałem i nie oszukuję. Ale dlaczego najlepszy? Bo raz, początkowo w ogóle myślałem, że żeby móc nagrywać tym mikrofonem, to ja muszę mieć włączonego pocketa i nagrywać na pocketa. Ale nie! Wystarczy, że ja sobie zabiorę ten mikrofon, wsadzę go sobie do kieszeni, odpalę nagrywanie i ten mikrofon zapisuje bezpośrednio na urządzenie. I przyznam, zacząłem korzystać z tego mikrofonu do nagrywania voiceoverów do moich filmów z serii My z Drabim. Wszystkie te voiceovery, które są tam nagrane, są nagrane właśnie tym mikrofonem. Nie używam tego zestawu, nie używam FX30 z przystawką, żeby nagrać super ekstra turbo dźwięk do voiceovera, czyli lektora po polsku, tylko korzystam właśnie z tego mikrofonu i ten mikrofon naprawdę daje radę. On w ogóle w zestawie jest też z magnesem, także mogę go sobie wsadzić pod koszulkę w tym momencie, przyczepić i jest niewidoczny. No, teraz wiesz, że go tam mam. Tutaj jest taki magnesik i on sobie tak trzyma. Trochę wystaje, trochę nie wystaje, ale generalnie dźwięk jest w idealnym miejscu, nie ociera się i możesz dosłownie biegać sobie z tym mikrofonem, wziąć sobie pocketa, odpalasz i tak naprawdę jak masz włączony mikrofon i odpalasz pocketa, to już ten dźwięk pisze się bezpośrednio na ten mikrofon oraz też jako backup, czyli jak rozłączysz się z pocketem, to ten mikrofon zapisuje na własne urządzenie też backupowo dźwięk, gdyby ci się zerwał z pocketem albo gdyby się coś popsuło. Także naprawdę jeden z lepszych mikrofonów. A jeszcze mało tego, to w zestawie też do tego mikrofonu jest kotek. I ten kotek jest o tyle fajny, że on wchodzi bezpośrednio tutaj w mini jacka i on nie wypadnie.
Bo mam też Roda Wireless Go'a, tylko że tej pierwszej generacji, ale tam po prostu gdzieś wczepia się ten kotek, zaczepy takie plastikowe. No i w moim tym Rodzie on się nie trzyma i wypada i po prostu no, nie ma sposobu na to, żeby nagrywać z kotkiem. A tutaj piękne rozwiązanie, pasuje do jacka. Wkładasz i załatwione. Swoją drogą tym mikrofonem świetnie też się nagrywa dźwięk silnika, montuję sobie go, wciskam go za tablicę rejestracyjną, czasem z kotkiem, czasem bez kotka, w zależności jak, albo pod maskę sobie go wkładam i on naprawdę bardzo dobry dźwięk nagrywa. Nie da się ustawić tak bezpośrednio na samym urządzeniu gaina na tym mikrofonie, ale łącząc się z Pocketem ustawiasz sobie gaina tam na minus powiedzmy 12, to jest minimalna wartość. Szkoda, że nie da się mniej, bo przy nagrywaniu dźwięku samochodu, w szczególności pod maską, no przydałoby się mniej, ale z Pocketem nie da się zejść niżej, no ale wystarczające urządzenie, żeby zebrać naprawdę bardzo fajną i dobrej jakości ścieżkę dźwiękową. No i jeszcze wracając do filtrów, bo tak w sumie wspomniałem o nich na szybko. Używam zestawu 3 filtrów z Polar Pro. Przyznam szczerze, że jak kupowałem, no to były dostępne te filtry. Jak już kilkukrotnie komuś polecałem te filtry i sprawdzałem, no to ciężko w ogóle dostać te filtry, ale przyznam szczerze, że to są jedne z lepszych filtrów, które używałem. Nawet do kamery nie mam tak dobrego filtra ND z polaryzacją, jak mam tutaj do Pocketa, bo filtry przychodzą w takim fajnym etui, takim jak tu. Minusem no może jest to, że nie ma numerków napisanych, jakie tam są filtry. Jak wyciągam, to za każdym razem muszę gdzieś sprawdzać sobie na krawędzi, jaki to jest filtr, więc wymyśliłem sobie taki prosty sposób, że filtr, którego nie używam, jest po prostu przekręcony na drugą stronę, a filtry, które używam, no to wiem, że 8 mam po środku, a 32 mam na boku. Faktycznie tak jest? Faktycznie tak jest, więc nie oszukałem. Fajne są w ogóle te pierścienie, bo możesz sobie tym złotym pierścieniem kręcić, no i sobie polaryzację dostosowywać. I w zestawie są filtry 8, ND 8, 32 i 128. Przyznaję, że nie nagrywałem jeszcze w tak jasnych warunkach, żeby używać 128, także uważam, że to jest trochę overkill. Przydałoby się na przykład 64, ale używam 32 bardzo często w ciągu takiego typowego letniego dnia w Polsce, no i też w Japonii, ale jak teraz robi się ciemno, jak jest jesień, no to częściej używam 8. Także polecam ten zestaw filtrów. W ogóle jak używasz Pocketa i kręcisz cokolwiek, nie musisz koniecznie kręcić fury, to kup sobie zestaw takich filtrów. Z polaryzacją też. Przechodząc dalej, uważam, że w Pockecie ogniskowa jest trochę za szeroka i nie rozumiem, do czego jeszcze jest ten poszerzający ogniskową obiektyw dodatkowo załączony. Faktycznie może jak siebie nagrywasz i robisz takie vlogi z ręki, no to okej, no to w tych sytuacjach faktycznie może ten obiektyw poszerzający ogniskową być okej, ale w przypadku, kiedy ja robię ujęcia z jazdy, kiedy montuję kamerę na samochodzie i steruję ją z telefonu, no to tam trochę jednak by się przydało bardziej takich zoom lensów i przyznaję, szukałem na AliExpress różnych, na Allegro, no wszędzie szukałem, na Amazonie obiektywów, które są zoomami na Pocketa i nie było. I jeśli ktoś z producentów to ogląda, to błagam, zróbcie taki obiektyw, który robi zooma. Być może to są jakieś ograniczenia technologiczne, że czegoś takiego się nie robi, ale bardzo naprawdę very nice to have, żeby mieć taki obiektyw, który będzie zwiększał ogniskową. Ale jeśli chodzi o nagrywanie w pionie, no to w pionie uważam, że jest idealna ogniskowa. Jednak jak nagrywamy w pionie, no to potrzebujemy trochę szerszej tej ogniskowej, żeby pokazać faktycznie więcej, no bo nagrywając w pionie trochę trzeba stawać dalej i tutaj ta szeroka ogniskowa w przypadku Pocketa do nagrań w pionie jest jak najbardziej ok. No a skoro już wspomniałem o ujęciach z jazdy, no to do ujęć z jazdy Pocket jest po prostu idealny. Nie musisz kupować za kilkanaście koła setupu z sprężyną i nie wiadomo czym jeszcze, tylko wystarczy ci Pocket z przyssawką, to jest przyssawka Ulanzi i w zestawie jest taki klamp, tylko że on nie ma takiej, tylko on ma taką końcówkę z gwintem, a drugą końcówkę ma taką do szyny, to jest chyba Natorail, jeśli dobrze pamiętam, którą się montuje tutaj do przyssawki i potem ten przegub wchodzi tutaj i to tak wygląda. Tylko że ja do tego zestawu polecam jeszcze, żeby sobie kupić takiego double clampa, który wygląda tak. Ja mam je trochę zmodyfikowane i dzięki temu można sobie zrobić takiego kombosa, że tego klampa tak naprawdę tutaj można zamocować sobie Pocketa do tego gwintu, a tym klampem przymocować dosłownie wszędzie tego Pocketa. A jeśli chodzi o mocowanie do przyssawki, to ten klamp pasuje tutaj po prostu idealnie i wystarczy go tylko wsunąć, zafiksować i uwierzcie mi, Pockecik z takim klampem, jednym klampem
przymocowany w ten sposób w zupełności wystarczy, żeby robić ujęcia z jazdy. Oczywiście widziałem, że wyszło takie ramię Mowa Max, takie sprężynowe, no i faktycznie przy takich drganiach pionowych ono dużo wyciąga, bo ten zestaw jest sztywny i przy przejazdach przez jakieś kolejny po dziurach, czy no po prostu przy pionowych drganiach w trakcie jazdy faktycznie są bardzo mocne drgania na tej kamerze, ale uważam, że to ramię wyciągnie może te 20% tych ujęć, które byłyby do wzięcia, ale 80% tych ujęć faktycznie wchodzi i nie ma konieczności dokładania jakiegoś sprzętu czy ramienia do Pocketa. I tak jak widziałeś pewnie, jak się interesujesz tymi właśnie ujęciami z jazdy, Mow Max też jest na jedną przystawkę i taka przystawka w zupełności wystarczy do utrzymania Pocketa. Przy okazji wrzucam też linki do tych przystawek, do tych crab clampów. Jeśli chciałbyś kupić, to są linki afiliacyjne. Dostanę małe wynagrodzenie za to, że kupiłeś je właśnie z mojego linku i będę bardzo wdzięczny, jeśli to zrobisz, bo to wesprze rozwój tego kanału. A jak jesteśmy przy ujęciach z jazdy, no to do ujęć z jazdy niezbędny jest telefon. No i kontrolowanie z Pocketa przez telefon jest banalnie proste. Wystarczy pobrać aplikację DJI Mimo. Pocket łączy się dosłownie błyskawicznie z aplikacją i możesz sobie kontrolować gimbalem, zmieniać ekspozycję, ustawiać tracking, tak naprawdę kontrolować całym Pocketem, ale nie do końca, bo na przykład nie możesz z poziomu telefonu zmienić prędkości zoomowania czy prędkości pracy szybkości tego gimbala, a to w sumie jest znaczące, bo byłem w takiej sytuacji, że nagrywałem driftujący samochód albo szybki przejazd przez tor terenowy i jechaliśmy samochodem w terenie naprawdę bardzo szybko, bo tam utrzymać trzeba dużą prędkość, co mnie właściwie zdziwiło. Myślałem, że w terenie to się jeździ powoli jak taki dziadek i to jest w sumie sport dla dziadków, a okazało się, że jest wręcz przeciwnie. I byłem w takiej sytuacji, że prędkość gimbala w Pockecie była za niska, żebym ja nadążył szwenkować za samochodem. No i próbowałem to zrobić bezpośrednio z poziomu telefonu, ale nie da się ustawić tej opcji. I musieliśmy się zatrzymać, musiałem wysiąść, musiałem wziąć Pocketa, przejść przez ustawienia i dopiero z poziomu Pocketa zmienić te ustawienia. No i uważam, że takie dosyć znaczące ustawienie powinno być możliwe do przestawienia z telefonu. No ale tak nie było. To jest taki downside, który mnie bardzo mocno poirytował i zdenerwował, że nie można czegoś takiego było zrobić. A kolejnym minusem, czego nie można zrobić w trakcie nagrywania z Pocketa, bo ja nagrywam w zasadzie większość czasu Pocketem, trzymając telefon i kontrolując Pocketa bezpośrednio z telefonu. No i często jest tak, jak jedziesz samochodem, zmieniają się warunki oświetleniowe, czasem wjedziesz w cień, czasem wyjedziesz z cienia, jedziesz w słońcu, no i te warunki oświetleniowe się zmieniają. Więc fajnie byłoby w trakcie nagrywania jednego pliku mieć możliwość, tak jak masz to w przypadku kamery, żeby zmieniać sobie ekspozycję, zmniejszać ISO, zwiększać ISO, zmniejszać shuttera, zwiększać shuttera. Ale uwaga, nie możesz tego zrobić z poziomu telefonu, nagrywając Pocketem. Żeby zmienić ekspozycję, muszę zatrzymać nagranie, zmienić ekspozycję i uruchomić nagrywanie dalej, co uważam, że jest bardzo wielkim minusem w Pockecie, bo nieraz już zgubiłem ujęcia, albo miałem przejarane, albo niedoświetlone przez to, że po prostu musiałem przerwać nagranie i zmienić ekspozycję w trakcie nagrywania. Albo po prostu nie mogłem przerwać nagrywania i miałem za ciemne albo przejarane ujęcia. No i często to jest irytujące, bo no przy takim profesjonalnym użytkowaniu jednak dobrze by było, żeby te ustawienia dało się ustawić w trakcie nagrywania. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to nie jest profesjonalna kamera. No mordko, jak nie jest profesjonalna, skoro używa się jej w telewizji, w TVN-ie, w TVN Turbo. Więc uważam, że takie ustawienie powinno być dostępne w takiej kamerze. Oczywiście można sobie ustawić auto ISO, no ale wtedy nie ma już żadnej kontroli nad ekspozycją i uważam, że lepiej czasem mieć niedoświetlone albo przejarane ujęcie, niż korzystać z auto ISO, które w takich warunkach świetleniowych przeskakuje, doświetla, nie doświetla i naprawdę wtedy już tracimy kompletnie całą kontrolę nad ekspozycją, więc z doświadczenia wiem, że lepiej wyłączyć nagrywanie, poprawić ekspozycję i szybko wrócić do nagrywania dalej. Jeśli chodzi o rozdzielczość, no to naprawdę minusem jest nagrywanie w 3K w pionie. W poziomie nagrywa normalnie 4K, ale to jest ok. Nagrywanie 4K w pionie byłoby takim malutkim nice to have, ale nie tak dużym jak na przykład obiektyw z zoomem. To jest, można powiedzieć, taki malutki nice to have, żeby Pocket nagrywał 4K w pionie, ale też nie ma takiej konieczności, bo to 3K, który jest w Pockecie, naprawdę jest bardzo dobrej jakości i uważam, że na platformy społecznościowe typu Instagram, TikTok czy Shortsy 3K w pionie w zupełności wystarcza. Uważam, że to jest po prostu ograniczone tym, bo w ogóle Pocket nie może się przekręcić tak, żeby on w pionie nagrywał, no bo tutaj ma ograniczenia w tej osi, które trzymają po prostu oś panoramy i on się tutaj blokuje w jednej stronie, pewnie
i tu w drugiej. Pewnie tam są po prostu jakieś kabelki, żeby one się nie porwały. To po prostu tak wygląda, ale największym downside'em jest to, że w osi panoramy Pocket się po prostu blokuje. Ja w ogóle go uruchomię, żebyście zobaczyli, jak to jest na włączonym i on blokuje się i nie idzie dalej. Przekręca się w drugą stronę i blokuje się i nie idzie dalej. I to jest naprawdę ogromnym utrudnieniem i problemem w trakcie ustawiania kamery do ujęć z jazdy, samochodów w trakcie jazdy, bo muszę sobie podpiąć kamerę i przykładowo jak ja montuję kamerę w ten sposób, no to muszę mieć jakby pełny zakres widoczności w tą i w tą stronę. Tak jest, 180 byłoby idealnie. No i muszę pamiętać, żeby Pocketa ustawić pod odpowiednim kątem, bo on w niektórych sytuacjach mi się blokuje. Więc muszę kombinować i Pocketa ustawiać trochę pod kątem, trochę przekręconego, trochę nie do końca z widocznością wizjera, no ale nikt nie musi w sumie wizjera widzieć monitora w trakcie jazdy, ale jest tak dziwnie naturalnie zawsze musi być krzywo ustawiony, żebym miał pełny zakres ruchu tej osi pan. I uważam, że to jest trochę czy nieprzemyślane, bo fajnie jakby się instalowało Pocketa po prostu w takiej naturalnej pozycji typu dobra, patrzysz do tyłu, to ci ustawiam gościu do tyłu, no i fajnie jakbyś miał wtedy możliwość przynajmniej 180 stopni, żeby się obrócić. A on nie ma pełnych 360 stopni, tylko on się obracał jakieś 270 i akurat te 270 blokuje się w miejscu takim dosyć newralgicznym, że jak naturalnie ustawiasz sobie tą kamerę do ujęć z jazdy, no to ona się gdzieś blokuje tutaj. No i to jest duże utrudnienie. Często też jak nagrywam sobie z ręki Pocketem, no to co chwilę wyskakuje mi takie powiadomienie, że gimbal osiągnął jakby swoją granicę i czasem mam przy końcu ujęcia takie szarpnięcia, albo jak chcę zrobić dynamiczniejsze ujęcie, no to też mam takie szarpnięcia spowodowane właśnie tymi technologicznymi ograniczeniami, które tutaj są w Pockecie. No ale plusem jest to, że on właśnie w tych miejscach się tak blokuje i potem jak się tak zablokuje, to się nie rusza. Ale tilt jak się nie ustawi, jak się wyłącza, to się nie blokuje i się rusza. Chociaż tutaj chyba się trochę zablokował. No, to tyle jeśli chodzi o to w sumie mnie najbardziej denerwuje w Pockecie. I to jest duży minus w tym Pockecie. Duży minus. No a wracając do jakości. No i z jakością jest tak, że w dobrych warunkach oświetleniowych, dobrym naświetleniu, bo nasłonecznieniu to jest niekoniecznie dobre określenie, ale dobrym naświetleniu Pocket naprawdę świetnie sobie radzi. Jak jest jednostajne oświetlenie, jeżeli nie ma dużo cieni, mamy całą scenę tak, w miarę jednostajnie doświetloną, gdzie nie potrzeba tej szerokiej dynamiki, zakresu dynamiki, no to, czytam po angielsku dynamic range'u, no to z Pocketa naprawdę można wyciągnąć kawał porządnego obrazka. I przy takich trudnych warunkach oświetleniowych, no już nie mówiąc o nocy, bo w nocy naprawdę ja początkowo broniłem Pocketa, że super jakość, szeroko i tak dalej, i że faktycznie można fajny obrazek z tego Pocketa wyciągnąć. No przy tych trudnych warunkach oświetleniowych, no już jest problem. Pojawia się ziarno, pojawia się duża kompresja wynikająca z małej matrycy, która jest w tej kamerze, no i wprawne, profesjonalne oko zauważy to, że to jest nagrane małą kamerą, mimo że nagrywam w D-Logu, to nie ma też tak dużej, przy kiepskim oświetleniu, nie ma tak dużej elastyczności, jeśli chodzi o wyciąganie tych kolorów, czy podkręcanie tych kolorów. Faktycznie, gdyby nie było 10 bitów, no to byłby dużo większy problem z w ogóle odratowaniem tego obrazka, dlatego ekstra, że jest 10 bitów, ale w przypadku właśnie nagrań myj z drabim, no to jest tak, swoją drogą w ogóle zapraszam, robię testy myjni samochodowych, bezdotykowych na ten moment, ale pewnie z czasem będę robił więcej jakichś różnych myjni, więc wszystkie dotychczasowe myj z drabim na dzień nagrywania, publikacji tego filmu są nagrane Pocketem, no i tam przyznam szczerze, mam trochę problem z wyciągnięciem kolorów. Próbowałem nagrywać w standardzie, mówię, coś kiepsko. Mówię, dobra, wezmę sobie D-Loga, ogarnę sobie trochę więcej, wyciągnę z tego koloru. No, było podobnie, albo tak samo jak bym nagrywał w standardzie, więc chyba ustawię sobie te ustawienia w standardzie na mojej dziewczynie, żeby nagrywała i auto ISO i tyle wystarczy. Więc jeśli chodzi o jakość, no to dla początkujących naprawdę sporo wyciągniesz z tej kamery. Zawodowiec jest świadomy tego, że to nie jest nie wiadomo jaka kamera, więc
turbo mięcha z tego nie wyciągnie. Więc uważam, że do bardziej profesjonalnych zastosowań, w sumie to może być bardziej profesjonalnym zastosowaniem niż nagrywanie taką kamerą w telewizji. Ale dobra, to nie jest kino, czy film, czy serial, tylko program telewizyjny, więc do takiego programu telewizyjnego to w zupełności wystarczy. Jakość mogła być lepsza, ale to pewnie idzie za trochę większym sensorem. Zobaczymy, co będzie w Pocketie 4. No i na sam koniec w ogóle w pierwszej aktualizacji dodali taką opcję, że po kliknięciu i przytrzymaniu przycisku nagrywania, jak wiesz, że na przykład ci ujęcie nie wyszło i nie chcesz potem się przeklikiwać, przegrzebywać przez to ujęcie popsute, no to wystarczy, że nagrywając przytrzymasz przycisk nagrywania i to ujęcie się usunie. Także uważam, że to jest świetna taka funkcja poprawiająca potem postprodukcję i można od razu skasować ujęcie, które się nie podoba. A w ogóle też mi się przypomniało, bo fajna jest aplikacja DJI Mimo, której możesz sobie już bezpośrednio na urządzeniu, na Osmo dociąć ujęcie i to docięte już ujęcie możesz sobie pobrać na telefon, możesz sobie nałożyć luta do Pocketa, do D-Loga, więc od razu możesz mieć wstępnie pokolorowany materiał. No i takie pocięte pliki możesz sobie już pobrać na telefon, no i wyrzucić sobie do montażu typu do CapCuta albo do Instagrama. Także uważam, że to jest bardzo fajna funkcjonalność i przyznam, że jak korzystałem z tego po raz pierwszy, to byłem bardzo miło zaskoczony, bo mówię, dobra, nagrałem w D-Logu i co teraz? Przecież nie wyciągnę tych kolorów na telefonie. I zobaczyłem, że w tej apce w DJI Mimo można zapiąć sobie luta i wyeksportować już sobie pokolorowane, surowe materiały. No i odpowiadając na pytanie na samym początku filmu, czy warto kupić tego Pocketa? No ja uważam, że warto w sytuacjach, kiedy jesteś początkującym filmmakerem, chcesz zobaczyć, czy tak naprawdę nagrywanie to jest twoja zajawa. Albo jesteś w ogóle początkującym filmmakerem, chcesz ruszyć z kanałem na YouTubie, no to taki zestaw z tym mikrofonem, z tą kamerą, z tym etui, to uważam, że to jest nie ma lepszego urządzenia obecnie na rynku, które oferuje tak kompleksowe rozwiązanie i uważam, że chyba 2,5 tysiąca netto, czyli około 3000 kosztuje zestaw Creative Combo do Pocketa i uważam, że nie ma tańszej i lepszej kamery, która oferuje tak kompleksowe rozwiązanie, no bo kamera z dobrym mikrofonem to już jest coś. Jeśli masz iPhone'a, czy kupno gimbala nie byłoby może trochę lepszą opcją? No nie wiem, jednak jak sobie zamontujesz kamerę na gimbala, ten środek ciężkości jest taki dosyć wysoko postawiony i już nie nagrywa się tak fajnie. Zdecydowanie fajniej się nagrywa Pocketem. Ja mam takie swoje chwyty, zrobić takie fajne, różne ujęcia, jak byłeś na moim Instagramie, to pewnie widziałeś, więc dla początkującego ale jak jesteś profesjonalistą i znasz się na sprzęcie, będziesz w stanie sobie sam wyciągnąć wnioski, ale ja uważam, że warto mieć taką poręczną kamerę, no bo jak jesteś twórcą, tak jak ja, no to czasem nie jesteś w stanie nagrać siebie sam. Dasz twojej dziewczynie, partnerce, chłopakowi, koledze kamerę do ręki, mówisz, masz, nagrywaj mnie, to pozwoli takiej osobie niedoświadczonej, początkującej nagrać taki w porządku materiał, bo łatwo się ją obsługuje. Nie wspomniałem o trackingu, bo nie używam tego trackingu. Używałem tego trackingu w sytuacjach, kiedy nagrywałem siebie i wtedy mówię, dobra, to przytrzymam sobie swoją twarz, bo ciężko mi było przeszwękować i utrzymując siebie cały czas. Minusem jeszcze to mogę o trackingu w sumie wspomnieć, że tracking działa na kontraście, więc jak jest ciemny i to głównie robiłem na samochodach, więc jak jest wjazd na przykład pod tunel w ciemne środowisko, no to ten tracking się gubił i on nagle uciekał. Przyznam, że bardziej wolę manualnie trzymać pojazd w kadrze, niż polegać na trackingu, bo on czasem się wysypuje, zanim ja go na monitorze anuluję i wrócę z powrotem do tego miejsca, do samochodu, do tego kadru, który miałem, no to może mi już uciec kilka sekund dobrego ujęcia i wolę nie używać niż używać, ale przyznaję, że często przy takich mocnych zakrętach używam trackingu i sobie daję radę. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł podjąć decyzję. Daj znać, jeśli też korzystasz z Pocketa, czy masz podobne wnioski do moich. Wrzucaj info w komentarzu. To wszystko na dzisiaj. Piąteczka. Na razie.